Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Jaka będzie inflacja w Polsce w styczniu? Najnowsze prognozy to jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji lutowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Jaka będzie inflacja w Polsce w styczniu? Najnowsze prognozy. Rozpoczynamy wykresem, na którym jest zaznaczona inflacja w Czechach, inflacja na Węgrzech i inflacja w Polsce. I jak widzimy tutaj inflacja na Węgrzech zaczyna wymykać się spod kontroli, natomiast styczeń przyniósł wzrosty inflacji w Czechach i to zachowanie dało już pretekst kilka dni temu na rynku, by twierdzić, że inflacja w Polsce także za styczeń będzie wyższa niż zakładały prognozy. No i dzisiaj oczywiście o godzinie 10 zweryfikujemy, czy faktycznie tak się stało. Wcześniej można by twierdzić, że inflacja w Polsce, inflacja w Czechach zachowuje się tożsamo i w tym samym momencie utworzyła swoje ekstremum. Dlatego też będziemy dzisiaj weryfikować tezę o tym, czy zjawisko dezinflacyjne przyspieszyło, czy będziemy świadkami jednak niepokojów związanych z tym, że inflacja będzie wyższa niż zakładały prognozy, czy zmiana cen regulowanych, która rozpoczęła się 1 stycznia przełożyła się i to w jaki sposób na zachowanie trajektorii cen. Dlatego te dane są dzisiaj takie istotne, oczywiście lutowe także, a później już oczywiście rynek wróci do tematów dezinflacyjnych i będziemy oczywiście obserwować, czy te zjawiska postępują, czy też nie. Natomiast po wczorajszych danych o inflacji w Stanach Zjednoczonych można już śmiało powiedzieć, że te optymistyczne, bardzo optymistyczne tezy o dezinflacji mogą być przesadzone, ale oczywiście weryfikacja ostateczna tej tezy będzie miała miejsce zwłaszcza na przełomie pierwszego i drugiego kwartału i rynek oczywiście będzie na to musiał reagować. No i jakie są te prognozy dla Polski? Jaka będzie inflacja w Polsce? Jakie są najnowsze prognozy uczestników rynku? Jak widzimy tutaj najwyższa prognoza to jest 18,9%, a mediana prognoz wynosi 17,6, czyli 1 punkt procentowy inflacja ma być wyższa w styczniu niż w grudniu i to jest coś, na co rynek się teraz nastawia. Przede wszystkim będziemy obserwować reakcje polskich obligacji, które są niezwykle czułe na to, co się dalej będzie działo w polityce monetarnej, plus oczywiście jakie są oczekiwania, jakie będzie dyskontowanie oczekiwań co do postępów inflacji w naszym kraju. Dlatego też rejon 6,16 jest dzisiaj punktem odniesienia. Generalnie poziom 6,10 także będzie pełnił taką rolę. Jeżeli dzisiaj po danych makroekonomicznych rentowności pójdą dalej w górę, będzie to oznaczało, że procesy dezinflacyjne, dyskontowanie tych procesów jest odłożone troszeczkę na później, a teraz dane są wykorzystywane jako pretekst do tego, żeby przeprowadzić jakąś większą korektę przeciwko polskim obligacjom. Ale oczywiście należy cały czas pamiętać, że pomimo tego, że rynek nastawia się na jednopunktowy wzrost inflacji w styczniu, to jednak nie przekłada się to na jakąś większą, zdecydowanie większą korektę przeciwko polskim obligacjom, a to moim zdaniem sygnalizuje jednoznacznie, że cały czas rynek myśli, że procesy dezinflacyjne jednak będą postępowały, że to jest scenariusz bazowy i że te wzrosty inflacji związane ze zmianą cen administracyjnych są już uwzględnione w cenach i nie będą miały przełożenia na generalną trajektorię inflacyjną, która ma w tym roku pokazywać nam silne przyspieszenie procesów dezinflacyjnych. Ten rynek cały czas będzie się na to nastawiał, natomiast poziom 6,16 będzie tym punktem odniesienia w krótkim bardzo terminie. Zobaczymy oczywiście reakcję złotego na te dane makroekonomiczne. Myślę, że one nie są w cenach, chociaż rynek złotego reaguje przede wszystkim na zachowanie euro-dolara, to jednak te dane o inflacji w Polsce także będą miały bardzo dzisiaj duże znaczenie. Natomiast to, że nie udało się przekroczyć poziomu 4,80 na euro złotym i poziomu 4,50 na dolar złotym,
Myślę, że sygnalizuje napływ niektórych inwestorów zagranicznych ponownie do naszego kraju. Jeżeli dane makroekonomiczne pomogą, a każdy odczyt inflacji niższy niż zakładają prognozy będzie sygnalizował właśnie, że szczyt inflacji stał się faktem, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w Polsce także stał się faktem, a w perspektywie następnych miesięcy będzie perspektywa na obniżki stóp procentowych, a to będzie bardzo korzystne, zwłaszcza do inwestowania na giełdzie papierów wartościowych. Więc w przypadku, kiedy doszłoby do odczytu, który pokazywał inflację niższą niż zakładały prognozy, to głównym beneficjentem poza polskimi obligacjami powinien być rynek polskich akcji i w tym wypadku każde przejście ostatnich maksimów i poziomu 1880 będzie moim zdaniem oznaczał, że rynek dyskontuje optymistycznie te dane makroekonomiczne na korzyść ryzyka. Jeżeli równolegle doszłoby także do wzrostów euro-dolara, to siła dzisiaj rynku polskiego powinna zaciekawić i powinna ta siła zaimponować. Natomiast to, co moim zdaniem jest negatywnym czynnikiem i powinno doprowadzić jednak do otwarcia na minusie na kontraktach na indeks WIG20, to jest zachowanie chińskiego rynku w Hongkongu, gdzie dzisiejsza sesja przynosi spadki, gdzie widzimy już wychodzenie dołem z 4-miesięcznego kanału wzrostowego, dlatego też mając na uwadze rynki emerging markets jako całość, w tym wypadku te zachowania sygnalizują raczej negatywne zjawiska na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych niż optymistyczne, ale jeszcze raz przypomnę, po godzinie 10 wszystko może się wydarzyć. Będzie wiele zależało od tego, jaka będzie różnica między danymi o inflacji a prognozami. Jeszcze raz przypomnę, najnowsze prognozy mówią o tym, że inflacja osiągnie poziom 17,6% i wszystko, co powyżej albo poniżej, będzie wielkim pretekstem do dyskontowania i dużej zmienności na polskich aktywach. Ale oczywiście to nie były jedyne wydarzenia, na które należy zwrócić uwagę, ponieważ wczoraj rynek koncentrował się na danych o inflacji w Stanach Zjednoczonych i te oczywiście troszeczkę zawiodły, były wyższe niż zakładały prognozy. I na pierwszym wykresie, który jest w tle odnośnie rynków zagranicznych, widzimy, jak jest przesunięcie względem poniedziałku oczekiwań co do przyszłych stóp procentowych, czyli te dane zostały zdyskontowane logicznie, czyli w tym wypadku doprowadziły do przyspieszenia oczekiwań co do dalszych podwyżek stóp procentowych, że one mogą być dalsze, że one mogą przynieść nam kolejne podwyżki stóp procentowych i widać to jednoznacznie, to przesunięcie dla Stanów Zjednoczonych, widać także dla Wielkiej Brytanii i nawet dla strefy euro, przesunięcie około 5-6 punktów bazowych widać także na implikowanej stopie procentowej, która już doszła do poziomu 5,25 dla lipca, gdzie mamy przez rynek wyznaczony szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych i oczywiście rentowności amerykańskich obligacji, które wróciły nad poziom 3,70 i to wyraźnie nawet zbliżyły się w czasie dnia do poziomu 3,80. Także pokazują, że te dane należy odczytywać raczej jastrzębio niż gołębio i jest to oczywiście czynnik, który sprzyja temu, żeby indeksy giełdowe raczej spadały niż zyskiwały na wartości oraz żeby amerykański dolar się umocnił. Dlatego też w kolejnych godzinach raczej oczekujmy spadku poniżej poziomu 1,07 na euro-dolarze niż utrzymania się nad tym poziomem, plus oczywiście utrzymania wewnątrz kanału wzrostowego, który widać na wykresie. Każde utrzymanie nad poziomem 1,07 moim zdaniem będzie odczytane bardzo optymistycznie, że rynek już zdyskontował dane makroekonomiczne w takiej formie. Natomiast kiedy logicznie podeszlibyśmy do tych zagadnień, czyli jakie były dane z rynku pracy 10 dni temu, jakie były teraz dane o inflacji, to one jednoznacznie sygnalizują nam raczej korektę na ryzyku, korektę na rzecz umocnienia amerykańskiego dolara niż trendy przeciwne, a gdyby jednak udało się nie doprowadzić do takich zjawisk, to byłby to jednoznaczny sygnał gigantycznej siły popytu na ryzyko, dlatego jestem bardzo zdziwiony, że indeks Standard & Poor utrzymał się nad poziomem 4100 punktów podczas wczorajszej sesji, że nie doszło do spadku poniżej tego poziomu. Te zachowanie mi zdecydowanie imponuje, podobnie jak zachowanie indeksu DAX, który nad poziomem 15 300 punktów
cały czas się konsoliduje, a to w krótkim terminie faworyzuje scenariusze prowzrostowe niż prospadkowe. Warto o tym pamiętać. Ten poziom to jest punkt odniesienia i podobnie jak poziom 22 300 na Bitcoinie, ten poziom 22 300 dolarów, jak widzimy, ładnie działa i jeżeli dzisiaj Bitcoin przekroczyłby tą barierę, byłby to sygnał, że popyt na ryzyko faktycznie atakuje. Na chwilę obecną jednak ten wzrost traktuję tylko jako ruch powrotny do najbliższego oporu, a scenariusze prospadkowe są zdecydowanie faworyzowane. Umocnienie amerykańskiego dolara, wzrost rentowności to jest oczywiście także impuls ku temu, żeby oczekiwać spadków ceny złota i faktycznie tak dzisiaj o poranku w Europie się dzieje. Przejście ostatnich wczorajszych minimów otwiera perspektywę do spadków w okolice 1820 dolarów, 1800 dolarów. Dlatego też moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że właśnie tak się stanie, więc oczekuję spadków niż wzrostów. Natomiast nie przekonuje moim zdaniem ruch na cenie miedzi, tylko nieznacznie przekroczyliśmy barierę 9000 dolarów wczoraj na zamknięciu i moim zdaniem takie zachowanie raczej faworyzuje scenariusze prospadkowe niż prowzrostowe na ryzyku. No ale dzisiaj wszystko może się oczywiście wydarzyć, a poziom 9000 dolarów cały czas pełni piękną rolę punktu odniesienia. I konsolidacja na ropie naftowej, na cenie ropy Brent, czy też na ropie WTI cały czas ma miejsce, już trzeci miesiąc konsolidacja ma miejsce. Widzimy, jakie jest przełożenie ropy naftowej na zachowanie inflacji. Ten bardzo prosty model cały czas funkcjonuje. Więc jeżeli Amerykanie chcą rzeczywiście doprowadzić do zjawisk dezinflacyjnych, to muszą odpuścić kupowanie ropy naftowej w okolicach wsparcia 70 dolarów i pozwolić ropie na mocniejsze spadki, a wtedy znowu uruchomią się te wszystkie procesy dezinflacyjne i będzie to miało bardzo pozytywny wpływ na perspektywę przyszłych stóp procentowych i oczywiście na rynek ryzyka. Dlatego też rośnie znaczenie moim zdaniem zachowania ropy naftowej i tego, w którą stronę wybijemy się z tego już 3-miesięcznego kanału konsolidacji na małej aktywności w okolicach średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym. Przypominam, rejon 77 dolarów na ropie WTI. To jest to miejsce, na które patrzymy, zwracamy szczególną uwagę. I dzisiaj poznamy serię ważnych, twardych danych makroekonomicznych dla Stanów Zjednoczonych. O godzinie 14 będą to dane o sprzedaży detalicznej. Tutaj widzimy, jaka jest mediana prognoz. O godzinie 15:15 będzie produkcja przemysłowa. W styczniu także warto zwrócić na to uwagę. Będziemy także świadkami dyskontowania o godzinie 11 danych o produkcji przemysłowej dla strefy euro, więc strefę euro i Stany Zjednoczone będziemy ze sobą porównywać. Jednak moim zdaniem znaczenie danych o inflacji wczoraj było takie duże, że te dane dzisiaj są zdecydowanie przyćmione. I na koniec o godzinie 14:30 poznamy drugie dane za luty, czyli najświeższe, najbardziej bieżące dane o wskaźniku New York Empire. Jednak tak jak w przypadku twardych danych makroekonomicznych, rynek raczej będzie się koncentrował na perspektywach inflacyjnych, jednak będzie dyskontował te dane o inflacji, a te bieżące dane, które teraz poznamy, raczej pójdą na drugi plan, no chyba że byłyby zdecydowanie odmienne, różniłyby się względem prognoz, które są przez rynek teraz zawarte. Co się stanie? Czeka nas bardzo fascynujący dzień. Jaka będzie inflacja w Polsce w styczniu? Poznamy te dane o godzinie 10. Najnowsze prognozy mówią, że ma być to poziom 17,6% i każda rozbieżność względem prognoz będzie przez rynek odczytywana, powinna być odczytywana w sposób dynamiczny, dlatego spodziewajmy się ogromnej aktywności rynków dzisiaj po godzinie 10. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji lutowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i życzę dzisiaj stopy zwrotu. Pozdrawiam.